A oto mecenasi Układu Porannego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT. Sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Donald Trump określił Wołodymyra Zełenskiego mianem dyktatora bez wyborów. Szef Eurogrupy sprzeciwia się poluzowaniu reguł fiskalnych Unii Europejskiej w związku z wydatkami na zbrojenia. Dania w ciągu najbliższych 2 lat przekaże prawie 7 miliardów euro na obronność. Chatbot ma ułatwić Niemcom podjęcie decyzji przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji nie chronią praw autorskich. Czwartek 20 lutego to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaatakował przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nazywając go dyktatorem bez wyborów. Wcześniej obwinił Ukrainę za wybuch wojny z Rosją. Trump zamieścił w mediach społecznościowych wpis poświęcony Zełenskiemu. Stwierdził w nim, że ukraiński prezydent nie chce przeprowadzić wyborów prezydenckich, chociaż jego kadencja powinna zakończyć się w maju ubiegłego roku, bo ma niskie poparcie w sondażach. W opinii amerykańskiego przywódcy jego ukraiński odpowiednik powinien działać szybko, ponieważ w innym wypadku utraci swój kraj. Ponadto Trump w swoim poście pozytywnie wypowiedział się na temat wtorkowych rozmów w Arabii Saudyjskiej, w których uczestniczyli amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Zdaniem prezydenta USA tylko on może doprowadzić do zakończenia trwającego od 3 lat konfliktu. W tym kontekście skrytykował zarówno swojego poprzednika Joe Bidena i Europę, jak i ukraińskiego przywódcę. Trump napisał, że Zełenski wykonał okropną robotę, jego państwo zostało zniszczone, a miliony ludzi poniosło niepotrzebną śmierć. Dzień wcześniej amerykańska głowa państwa stwierdziła, wbrew rzeczywistym sondażom, że ukraiński prezydent cieszy się zaledwie 4% poparciem w swoim kraju. Trump dał do zrozumienia, iż uważa Ukrainę za głównego winowajcę wybuchu wojny, bo na jej początku mogła ona zawrzeć umowę z Rosją. Zełenski jeszcze przed wczorajszym wpisem na portalu Truth Social odpowiedział Trumpowi, zarzucając mu szerzenie rosyjskiej dezinformacji. Na temat relacji prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy wypowiedział się amerykański wiceprezydent J.D. Vance. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Daily Mail skrytykował Zełenskiego za jego medialne wypowiedzi. Vance uważa, że ukraiński przywódca nie przekona w ten sposób swojego amerykańskiego odpowiednika do zmiany zdania na temat sytuacji na Ukrainie. Głos na temat rozmów przeprowadzonych w saudyjskiej stolicy zabrał prezydent Rosji Władimir Putin. Zadeklarował chęć spotkania się z Trumpem, ale po uprzednim szczegółowym przygotowaniu szczytu z udziałem obu polityków. Ponadto potwierdził, że Stany Zjednoczone zakładają udział Ukrainy w przyszłych rokowaniach pokojowych. Szef grupy państw należących do strefy euro sprzeciwia się poluzowaniu zasad fiskalnych Unii Europejskiej w celu zwiększenia wydatków na obronność. Irlandzki minister finansów Pascal Donohoe jest zwolennikiem innych rozwiązań. Przewodniczący Eurogrupy wypowiedział się dla portalu Politico na temat nowych pomysłów państw członkowskich. Część z nich opowiada się za wyłączeniem wydatków obronnych z mechanizmu oceny deficytu i długu. Jednym z głównych orędowników takiej polityki jest Polska, a w podobnym tonie zaczynają wypowiadać się przywódcy Niemiec i Francji. Pomysł cieszy się także poparciem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Donohoe jest sceptyczny wobec tej koncepcji. Według niego zwiększenie wydatków zbrojeniowych jest konieczne, ale zarazem należy utrzymać stabilność gospodarczą Unii Europejskiej. Bez niej nie będzie zresztą możliwe zapewnienie bezpieczeństwa kontynentowi, a także poradzenie sobie z wyzwaniami ekonomicznymi. Irlandzki minister finansów opowiada się za znalezieniem nowych sposobów na finansowanie celów obronnych bez konieczności rezygnacji z unijnych reguł fiskalnych. Już teraz przewidują one możliwość elastycznego podejścia do niektórych wydatków. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieją 2 klauzule wyjścia. Pierwsza z nich została wykorzystana przy okazji kryzysu gospodarczego towarzyszącego pandemii koronawirusa. Druga nazywana jest narodową klauzulą wyjścia i ma zastosowanie w przypadku wyjątkowych okoliczności, na które państwa członkowskie nie mają wpływu. Dania w ciągu najbliższych lat wyda 6 miliardów 700 milionów euro na obronność. Rządzący uważają, że naprawiają błędy swoich poprzedników ograniczających środki finansowe przekazywane na wojsko.
Celem rządu tworzonego przez socjaldemokratów i liberałów jest zwiększenie dotychczasowego budżetu obronnego. Premier Mette Frederiksen powiedziała, że zakup sprzętu wojskowego na masową skalę jest konieczny, ponieważ stawką jest bezpieczeństwo Danii. Lider duńskiej socjaldemokracji skrytykowała wcześniejszą politykę swojego kraju oraz pozostałych europejskich rządów. Jej zdaniem mające miejsce w ostatnich dekadach cięcia wydatków budżetowych na armię były błędem, który nie powinien się nigdy więcej powtórzyć. Frederiksen za główne zagrożenie uznaje politykę prezydenta Rosji Władimira Putina zagrażającą bezpieczeństwu Europy. Wprawdzie premier Danii nie zna dalszych planów rosyjskich władz, ale powszechnie wiadomo, że Rosja zwiększa swoje zdolności militarne. Duńscy komentatorzy cytowani przez telewizję Euronews podeszli krytycznie do wystąpienia szefowej rządu. Przemówienie Frederiksen nie zawierało żadnych szczegółów, dlatego nie wiadomo, na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze. Plany władz w Kopenhadze będą wymagały nowelizacji budżetu obronnego. W ubiegłym roku zapowiedziały wydanie 25,5 miliarda euro w ciągu najbliższej dekady. Dania zamierza dzięki temu osiągnąć cel w postaci przeznaczania 3% rocznego produktu krajowego brutto na obronność. Grupa niemieckich badaczy stworzyła specjalnego chatbota z myślą o niedzielnych wyborach parlamentarnych. Ma on pomóc wyborcom w podjęciu decyzji, na kogo oddadzą swój głos. Blisko 30% spośród 60 milionów uprawnionych do głosowania Niemców deklaruje w sondażach, że wciąż nie podjęło decyzji w sprawie poparcia konkretnego ugrupowania. Niezdecydowanym mają pomóc specjalne internetowe narzędzia. Od pewnego czasu dostępny jest na przykład Wahlomat, mający formę politycznego quizu. Dzięki niemu wyborcy mogą dowiedzieć się, do której partii jest im najbliżej pod względem światopoglądowym. Niemieccy doktoranci z brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge opracowali z kolei Wahlchat. Jeden z 5 twórców tego narzędzia powiedział telewizji Euronews, że ma ono uczynić politykę bardziej dostępną dla zwykłych ludzi, zapewniając im proste wskazówki dotyczące głosowania. Użytkownicy opracowanego przez naukowców chatbota mogą mu zadawać pytania dotyczące rozwiązań proponowanych przez konkretne partie. Odpowiedzi są udzielane na podstawie dostępnych programów niemieckich ugrupowań. Takie rozwiązanie pozwala wyborcom zaoszczędzić czas, bo nie muszą oni czytać z osobna każdej partyjnej deklaracji. Niektóre z tegorocznych programów wyborczych liczą nawet ponad 100 stron. Twórcy Wahlchat twierdzą, że opracowane przez nich narzędzie jest wykorzystywane m.in. podczas zajęć szkolnych, a używają go również politycy chcący lepiej zrozumieć postulaty swoich rywali. Niemieccy programiści przyznają, że stworzenie apolitycznego chatbota opartego o sztuczną inteligencję jest niezwykle trudne. Wiele zależy od przyjęcia przez AI określonych danych bazowych. Jeden z twórców dyrektywy Unii Europejskiej o prawach autorskich uważa, że nie są one chronione w projekcie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Zdaniem twórców nowe regulacje są korzystne dla gigantów technologicznych. Brytyjski dziennik The Guardian poinformował, że do Komisji Europejskiej trafił list podpisany przez 15 organizacji kulturalnych. Zaniepokojony kształtem przepisów o AI jest to również europoseł niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Axel Voss. Polityk przed 6 laty nadzorował pracę Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą Unii Europejskiej o prawach autorskich. Jej głównym założeniem było karanie serwisów internetowych, które w ten sposób miały zostać zmuszone do usuwania zamieszczonych nielegalnie materiałów chronionych prawem autorskim. Zdaniem Vossa projekt ustawy o sztucznej inteligencji zawiera poważne luki prawne. Mogą one doprowadzić do znacznego osłabienia wcześniejszych regulacji chroniących interesy twórców. Podobne wnioski w swoim liście do Komisji Europejskiej zawarły organizacje kulturalne. Uważają one, że nowe przepisy są korzystne dla wielkich gigantów technologicznych, z kolei uderzają w kreatywnych europejskich twórców. Proponowany akt prawny w swoim obecnym kształcie nie uwzględnia problemu generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji pokroju cieszącego się dużą popularnością ChatGPT. Pozwalają one na tworzenie treści, które często naruszają prawa autorskie poprzez wykorzystanie książek, artykułów, obrazów, zdjęć czy piosenek. Parlamentarzysta Europejskiej Partii Ludowej twierdzi, że w przypadku nowych przepisów nie udało mu się przekonać wystarczającej liczby europosłów, aby zwiększyć ochronę autorów. Podjęta w ubiegłym tygodniu decyzja Komisji Europejskiej o przyjęciu ustawy o sztucznej inteligencji w obecnym kształcie spowoduje, iż zmiana tego stanu rzeczy zajmie kilka lat. Oburzenia tym faktem nie kryją twórcy. Rozmówcy Guardiana podkreślają, że pierwotnie pewne luki w prawie autorskim miały równoważyć interesy autorów oraz ogółu społeczeństwa, np. w przypadku udostępnienia treści szkołom. Do tej kategorii nie należy jednak zaliczać wyjątków służących gigantom technologicznym w maksymalizowaniu przez nich zysków.
Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT. Sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl.